film, wyobrażenie filmu, jakby to, do czego szkoła chciała nas przygotować, to już był zdecydowanie film socrealistyczny. Pamiętam, i to jest może dobry przykład, że w pewnym momencie Andrzej Munk postanowił zrobić film o gruźlikach. I do tego filmu zaangażował dzisiaj znaną poetkę, a wtedy studentkę Akademii Szkoły Teatralnej w Łodzi, Joannę Kulmową, i mnie. Ja miałem grać gruźlika, no bo taki byłem bardzo chudy i w ogóle tak dobrze się nadawałem do tej roli. No i myśmy się zapalili szalenie, jak to my będziemy grać parę właśnie zakochanych, którzy powoli, że tak powiem, żegnają się z życiem, no bo gruźlica rzeczywiście wtedy była prawdziwą chorobą, zwłaszcza szkół artystycznych. Pamiętam, w akademii nasi koledzy wyjeżdżali do Zakopanego i już nigdy nie wracali. Jeden z nich wrócił, namalował piękne skrzypce czerwone, takie jakby w duchu Matissa. Fantastyczny obraz. No ale niestety wrócił z powrotem do Zakopanego, bo okazuje się, że gruźlica była niewyleczalna wtedy. No i już nie wrócił więcej do Akademii Sztuk Pięknych i pewnie tylko ten jeden obraz po nim został. A ja pamiętam, jego nazwisko nazywał się Wolak, ale to nazwisko nie jest nigdzie zanotowane. Także Andrzej Munk dobry wybrał temat z wielkim zrozumieniem, że to jest coś, co jest jakby zjawiskiem tych czasów. Ale się okazało, że nasza radość trwała krótko, dlatego że bardzo szybko scenariusz został przeczytany przez profesorów, no i Andrzej Munk dowiedział się, że nie będzie robił tego filmu. A to z tego prostego powodu, że film jest pesymistyczny. No rzeczywiście nie było nic optymistycznego w tym fakcie. Nie zostałem aktorem filmowym, a może tutaj czekała mnie jakaś wielka niespodzianka. No ale się okazało, że film nie został zrealizowany. Andrzej porzucił ten film i zrobił taki film, co się nazywało o takiej przodownicy pracy, tkaczce, nakręcił film. Jej jakby takie codzienne życie, już taki film bez większego znaczenia, do którego potem nigdy nie wracał. Ja próbowałem uciec w stronę filmu jakby kostiumowego i pomyślałem sobie, że opowiadanie Czechowa, Zły chłopiec, no to jest bardzo dobre. Zresztą, co jest ciekawe, że bardzo wielu z nas w tym czasie, studentów szkoły filmowej, reżyserów, uciekało w stronę dziecięcego tematu, który był mniej upolityczniony, przynajmniej mógł być mniej upolityczniony niż temat o dorosłych. No i dwa moje filmy fabularne, Zły chłopiec i Kiedy ty śpisz, właśnie były zrobione jakby z punktu widzenia dziecka. Jeden i drugi beznadziejny. Beznadziejny film. Beznadziejny. Jedyne, co udało mi się zrobić, wydaje mi się, gdzie jest jakiś refleks czegoś zastanawiającego, to jest film dokumentalny Ceramika Iłużecka. Ja jeździłem w czasie wojny do Iłuży, znałem tych ludowych ceramików, tych artystów i ten temat mi był bliski. Jurek Lipman wtedy, który był operatorem tego filmu, że tak powiem, był pełen inwencji, pomysłowości. Postanowiliśmy sfotografować te niewielkie rzeźby zrobione w glinie na tle prawdziwego krajobrazu. To było takie odświeżające, no i taki świat tych właśnie tych ludzi byłby na pewno ładniejszym filmem, gdyby nie to, że do tego filmu trzeba było nadać koniecznie komentarz, ponieważ film dokumentalny bez komentarza nie istniał. I zza ekranu właśnie cała ta straszna, beznadziejna demagogia i taka bezmyślność, że tak powiem, się w tym komentarzu wyraziła. Zresztą komentarz wielokrotnie poprawiany, przerabiany i cenzurowany
wreszcie ukazał się taki film. No i to jest wszystko, co mnie się udało w szkole filmowej zrobić.